Niezwykłe pasje zwykłych ludzi. Część druga, Kiral Customs. Dziś będzie nie lada gratka dla fanów motoryzacji. Jeśli marzy ci się przerobienie samochodu, ale nie wiesz jak się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Aleksander Kirschling, pasjonat motoryzacji i twórca Kiral Customs. Ja nazywam się Ania Maj, a wysłuchacie drugiego odcinka z serii Niezwykłe pasje zwykłych ludzi. Znamy się od kilku lat. Jednak dopiero niedawno odkryłam, jak bardzo ciekawą masz osobowość i iloma rzeczami się zajmujesz. Jesteś trochę jak ogr, wiesz. Ogry mają warstwy, odsłaniając każdą z nich pojawia się miłe, ciekawe zaskoczenie. Cieszę się, że dziś będę mogła z wami odkryć te warstwy. Zapraszam w naszą motoryzacyjną podróż, w której dowiemy się, czym jest Kiral Customs. Opowiedz nam proszę trochę o sobie. Jak to się stało, że zacząłeś grzebać w samochodach? Na wstępie, cóż, dzień dobry, witam. Chciałbym podziękować za zaproszenie. Jest to bardzo miłe z twojej strony. Natomiast odnosząc się jeszcze do twojego pięknego jakże wstępu, jeśli chodzi o wypowiedź, dość często słyszę nawiązanie, że duże osoby moich gabarytów typu 2 metry i coś takiego są powiązywane z ogrami. Tak, cebula ma warstwę, ogry mają warstwę. Dokładnie ten moment mi chodził po głowie. I te sprawy. Tak. Myślę, że takie otoczenie i obecny wszechświat, który nas otacza, rzeczywistość po części przymusza nas do tego, żeby się takimi warstwami jakby obudowywać. Jedni mają więcej, drudzy mniej. Ja jestem introwertykiem, więc na pewno mam tych warstw trochę więcej. No, dużo. Dużo, tak. Umówmy się, dużo. Zdecydowanie. Znaczy, tak. To jak mnie za każdym razem zaskakuje, im więcej ze sobą pracujemy, im bardziej się poznajemy, mnogość, szerokość pasji i zainteresowań, oczytanie, ale też wiedza na różne tematy, tak zwana erudycja, to jest, to jest totalne zaskoczenie. No, dziękuję. To bardzo miłe słowa z twojej strony, że mnie tak postrzegasz. Fajnie, chciałbym być tak postrzegany. Cieszę się, że w twoich oczach taki jestem. Natomiast, żeby nie odbiegając za bardzo, wróćmy do pytania. Zapytałaś mnie, jak to się zaczęło, skąd to się zaczęło. Historia jest bardzo prosta, jakbyś zapytała co drugiego, co trzeciego fana motoryzacji, który jest w moim wieku lub podobnie, każdy by odpowiedział, zostaliśmy wychowani na wyścigówkach samochodowych, na grach, na szybkich i wściekłych i tak dalej, i tak dalej. Tak, należę do tego grona, nie boję się do tego przyznać, chociaż nie bardzo lubię ten styl. Jestem taki troszkę kontrastowy w tym sensie. Natomiast jak to się zaczęło? Jak Picasso wyszedł od rysunku i nauki tego, jak faktycznie narysować, a potem odbiegł totalnie. Tak, dokładnie. Jak to się zaczęło? Od dziecka, tak? Już gdzieś kiedyś zainteresowanie o samochody to było numer 1. Potem wiadomo, gry, filmy. Akurat myślę, że ty też należysz do tego pokolenia, że przeżyliśmy tą całą ewolucję tej całej technologii. To wszystko, pamiętamy kasety TV, tak? Pamiętamy kasety te magnetofonowe. Tak, dokładnie. Pamiętamy VHS i przekręcanie ołówkiem taśmy, nawijanie, bo się rozwinęła, ale jednocześnie też mamy styczność z tym, co jest teraz. Jesteśmy świadkami tej ewolucji. Internet, AI i te sprawy, także myślę, że jesteśmy świetnym pokoleniem, że my trochę jedno starsze i jedno młodsze, że doświadczamy tego. No i to po części też na nas wpływa, nie? Jeśli chodzi o zamiłowanie do motoryzacji, od malutkiego dzieciaczka, potem to jakoś ewoluowało, tak jak wspomniałem, otoczenie, wszystko bombardowało po prostu z tym, ale też mam dużo wspólnego z tatą, tak, którego niestety nie znam, bo zmarł na jak byłem mały. No i tak jest taki pewnego rodzaju paradoks, tak, mam jeszcze 2 rodzeństwa i w sumie ja najwięcej mam z ojca, najbardziej podobny, a w ogóle go nie znam. Takie. Myślę, że gdyby żył, to dzisiaj to byśmy cudowne rzeczy tworzyli. I myślę, że po części to, co we mnie siedzi, zostało rozbudowane. To, co w genach ojciec przekazał, zostało rozbudowane i jeszcze zostało zbombardowane tym wszystkim dookoła i tak po prostu ewoluowałem. Tak jestem ja tu i teraz, przed tobą na fotelu.
A czym twój tata się zajmował? Czym się nie zajmował? To jest lepsze pytanie. No ogólnie siedział dużo w samochodach, bardzo dużo. W swoim tam przydomowym Ja też warsztacie. trochę posiedziałam, ale wiesz. Nie, on naprawdę mega dużo, także taki mechanik z krwi i kości, można powiedzieć. No dla niego rozłożenie na części, na śrubki, złożenie całego samochodu, tak jak stał, to bez najmniejszego, ale różnego rodzaju maszyny rolnicze, urządzenia, no bo pochodzę z małej miejscowości pod Gdynią, to dla niego to był chleb powszedni. Częściej bywa w garażu niż w domu. To mama wspomina często. A z tobą jak? Staram się tak nie robić, ale różnie bywa. A powiedz mi, jaki był twój pierwszy samochód? Od czego zaczynałeś? Pierwszy samochód dość późno ogólnie kupiłem, podobnie jak zrobiłem prawo jazdy, bardzo późno, bo tak naprawdę 2016, coś takiego. No i wtedy od początku wiedziałem, że chcę kupić ten konkretny model. Chcę mieć Mitsubishi Eclipse drugiej generacji. Po prostu klamka zapadła, nic mnie nie było w stanie powstrzymać. Dlaczego ten? Nie wiem, autentycznie nie wiem. To było na zasadzie takie natchnienie, jedna jakaś myśl, Okej. gdzieś tam naleciałość może faktycznie z tych gier, filmów, ale chciałem mieć po prostu to, tak? I nie wiem, kogokolwiek z mojego grona by się zapytała, to by powiedział inny model, ale też by na takiej zasadzie, że zawsze chciał mieć ten. Inny zawsze chciał mieć ten. Każdy ma jakieś tam swoje przekonania, bo nie oszukujmy się, te samochody, one nie są idealne. To są stare, już można powiedzieć, w cudzysłowie sztrucle, bardzo częste określenie. Natomiast jest coś w nich takiego, że po prostu chcemy je mieć. No ale każdy z nas zaczynał od samochodu, który jest nieidealny, bo tak z reguły się zaczyna, ale się go kocha na maksa. Ja No. wspominam moją Hondę Civic z taką miłością wielką. Coś w tych pierwszych autach jest, nie? No. Takiego magicznego. Masz go jeszcze? No oczywiście. Pierwszy samochód zostaje w serduszku. 2.16 prawko, 2.17 pierwsze auto. Dość długo jeździłem, szukałem po północnej Polsce, no bo wtedy ich było mało, teraz jeszcze mniej. W końcu padł wybór. Wiedziałem, co biorę, nie był idealny. Kupiłem, no i tak zaczęła się przygoda, tak? Wszedłem w ten świat motoryzacyjny tutaj w Trójmieście, w te grupki motoryzacyjne, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo różnych wydarzeń. No to życie tętni. Gdyby nie życie, nazwijmy to prywatne poza autami, to praktycznie codziennie o każdej porze dnia i nocy byłoby co robić gdzieś w jakimkolwiek mieście z naszego pięknego, wspaniałego Trójmiasta. Mhm. Wszedłeś w ten samochód, a czego ci w nim brakowało? Bo mówisz, że nie był idealny. Nie był idealny. No brakowało w tym samochodzie mnie. Tej Mhm. mojej nutki, tak, że czułem, że to jest auto stworzone dla mnie, to jest przystosowane dla mnie. Przede wszystkim, tak, wzrost 2 metry, nie mieściłem się. Także, no wiadomo, mało komfortowe, wtedy człowiek też był młodszy, trochę inne priorytety, trochę wariactwa w głowie, innego rodzaju budżet, tak. 2,17 wcale nie tak dużo młodszy. Nie będziemy mówić tu o wieku, dobra? No dobra. Będziemy mówić o wieku samochodu, jak już. No i po prostu, i to się zaczęło. Po prostu jest dla tych wszystkich freaków samochodowych jest coś takiego, że wsiadasz w samochód i czujesz więź z tym samochodem, albo nie czujesz jej. To jest tak jak z zakupem. Nie wiem, możesz jeździć, szukać i jedno auto, w które wsiądziesz, chwycisz za kierownicę, tak się wyciszysz, poczujesz to. Autentycznie No to dobra. poczujesz. Ale wsiadłeś, poczułeś, miłość się zrodziła, a jednak nie do końca doskonałe, dlatego zacząłeś go przerabiać? Tak. Samochód był kupiony już z myślą modyfikacji. Okej. Już A z opowiedz myślą o nich. przeróbek, tak? Bardzo dużo byśmy tutaj na antenie stracili Nie, to nie czasu. jest, to nie jest stracony czas. Nie jest stracony czas. Nikogo nie zanudzimy po drugiej stronie. Się okaże. Nie, bardzo dużo, bo troszkę tak wchodząc głębiej, wiadomo, samochody, generacje, wygląd zewnętrzny, wygląd wewnętrzny, różnego rodzaju wyposażenie, to jest po dziś dzień również. Wtedy to też było, tylko w znacznie mniejszej skali. I po prostu moja wizja samochodu nie była zgodna z tym, jak on wyglądał, a jednocześnie było to coś, że tak powiem. Kupiony,
pierwsze jakieś plany, poszukiwanie części, wchodzenie w to społeczeństwo, w tą grupkę właścicieli, no bo tak nie znajdziesz lepszych informacji bardziej z pierwszej ręki jak od użytkowników. I co zmieniałeś? Wygląd zewnętrzny. A tak dokładniej? Z tak zwanego przedlifta na polifta, czyli cały pakiet body, tak? Przedni, tylni zderzak, dokładki, spoiler i tym podobne rzeczy. Wnętrze wymagało pilnej interwencji, bo poprzedni właściciele, co dla mnie było szokiem, jeździła tym pani z 2 dzieci. W tak małym, ciasnym coupé z 96 samochodu, nie, z 96 roku, przepraszam, w takim samochodzie. No i jakoś funkcjonowała. Dało się. Ale było to też mocno odczuwalne, że tam dzieci, to królestwo było ich. Uwierz mi, matki mają super moc, potrafią rzeczy, jakie ci się nie śniły. Wierzę ci na słowo. No, także no, wygląd zewnętrzny, wygląd wewnętrzny wymagał interwencji również mechanicznej, bo był trochę zapuszczony. Ja byłem tego świadomy, jak najbardziej. Aczkolwiek wtedy chyba jeszcze nie byłem świadomy kosztów, bo jednak ta miłość to bywa ślepa i... Tak się zaczyna z reguły. Tak, dokładnie. Ale sam przerabiałeś. Starałem się wszystko robić sam, bo to też był samochód, na którym się uczyłem bardzo dużo. Zresztą wiadomo, jesteśmy te 8 lat później i wiem, że to, co robiłem wtedy, to przez te 8 lat poprawiałem, bo wiedziałem, że to, jak zrobiłem za pierwszym razem, było nie tak. Także to jest ten proces samodoskonalenia. Ale to jest najfajniejsze w nauce. Cały czas popełniasz błędy, żeby w końcu dojść do tego momentu, w którym już jesteś nauczony. Tak chciałem. To by było nudne, jakbyś od razu umiał. Znaczy, to tak... Gdzie tu frajda? Dokładnie. Gdzie tu fan? Bywały momenty skrajne, że na zasadzie walić to, zostawiam to, idę dalej, po co mi to, nerwy. A bywały momenty fajne, piękne wspomnienia związane z jakimś życiem prywatnym, spotkania z kolegami, te przejażdżki, nie wiem, przykładowo po Kaszubach, gdzieś tam o zachodzie słońca, piękne widoki, ciepło, lato, no ma to coś w sobie, nie? W sensie to jest coś, to jest jakoś wokół tego aura, że chce się to robić. O, to jest chyba jak najbardziej takie trafne. Masz zdjęcia przerobionego samochodu? Przed i po? Każdy fan motoryzacji ma coś takiego. Jak zaczynał i gdzie jest obecnie. Obiecuję podlinkować. Dobrze. Obiecuję dodać. Super. Także tak, Dobra. jak najbardziej. A powiedz mi, a skąd pomysł na robienie customowych części? Skąd pomysł? Przede wszystkim customowe rozwiązania. To jest lepsze określenie. Przynajmniej bardziej trafia w to, co, że tak powiem, co robię, tak? Czyli jakby to przyrównać do czegoś takiego bardziej pospolitego. Patrzysz na coś, patrzysz na przedmiot i szukasz innej jego wersji, lepszej wersji, która tobie się bardziej odpowiada, tobie bardziej pasuje, jest lepsza, bardziej funkcjonalna. Ja mam takie jakieś zboczenie, że ciągle chcę coś robić na zasadzie, ciągle chcesz coś wymyślać, coś ulepszać, coś spróbować, coś zmienić. No taka stateczność, to przyjdzie na nią czas. Natomiast jeśli w kwestii samochodów, motoryzacji, to nie na to miejsce jest. A jakbyś miał tak powiedzieć, na czym dokładnie to polega? Na czym dokładnie to polega? Jakby to dobrze sformułować. Albo nie, jakbyś opisał proces? Jakbym opisał proces? Wiadomo, najpierw jest pomysł. Patrzysz na coś, zastanawiasz się nad tym obszarem, częścią, fragmentem samochodu, rozwiązaniem, bo bardzo często po prostu fabrykę należy poprawić. Wiele osób jest wyznania przeciwnego, że Podoba mi się to, no. Tak, że fabryki nie należy poprawiać, ale doświadczenie pokazuje i te lata w tym świecie motoryzacyjnym, na całym świecie, ludzi, którzy po prostu poprawiali fabrykę, to działało lepiej, sprawniej i po prostu inni szli w ich ślady. I myślę, że to jest źródło tego, na czym to polega. Widzisz zagadnienie. To nie jest ani problem, bo problem to jest złe określenie, to nie jest ani szansa. Po prostu widzisz jakieś zagadnienie i na nim się skupiasz. Znaczy widzisz coś, co chcesz udoskonalić. Tak, dokładnie. Dlatego nazywam to zagadnienie. Dobra. I skupiasz się na tym. Jest idea. Tak, szukasz różnych koncepcji. Patrzysz, jak inni to zrobili, bo ja przykładowo nie lubię robić tak jak inni. Staram się własną ścieżkę, czasami to klnę na to, zajmuje mi dużo więcej czasu, ale staram się własną ścieżką zawsze iść. No i wiadomo, są jakieś materiały, na których się wzorujesz, kreuje się jakaś twoja myśl, kreuje się wokół niej jakaś funkcjonalność, która ma iść w parze z tym wszystkim
I wtedy podchodzisz do tematu. I wtedy siadasz, projektujesz, myślisz, jak to zrobić, żeby było lepiej, sprawniej, żeby się podobało przede wszystkim tobie, no bo na tym polega ten cały świat. A gdzie projektujesz? Na papierze czy... I tak, i tak. Okej. Ja jestem tradycjonalistą. Czasami lubię po prostu sobie usiąść i faktycznie coś rozrysować, bo gdzieś tam jedna z warstw. Fascynujące, biorąc pod uwagę, że zawsze widzę cię ze sprzętami IT, więc... Jedna z warstw, tak, rysowanie. Gdzieś tam lubię sobie to rozrysować, pomyśleć. Jestem też bardzo analityczny, na zasadzie gdzieś tam rozpisać jakieś, wiadomo, arkusze, porównania, rozwiązania, coś tam. Lubię bardzo zgłębiać temat, w którym siedzę. Jak zacząłem przykładowo wchodzić w car audio, tak, szeroko rozumianą zabudowę sprzętu grającego, tak kolokwialnie to powiem, no to lubię zgłębiać ten temat. Od razu jedna, druga, trzecia książka, od razu gdzieś tam jakiś kurs wykupiony, od razu jakieś godziny, dziesiątki godzin przejrzanych różnych materiałów i tak dalej, bo lubię się specjalizować w tym, co mnie interesuje. Tak? I dopiero wtedy idę krok dalej i biorę się już za projektowanie. I dopiero wtedy, jak sprawdzę na sobie, to dopiero wtedy pokazuję to światu i jestem w stanie to proponować, bo z czystym sumieniem i z czystym sercem po prostu się pod tym podpiszę. Że tak, to ja wymyśliłem, to ja zrobiłem i ja się tego nie wstydzę. Tak myślę, że to tak proces wygląda. Powinieneś mieć taki podpis na tych częściach. A, taki artystyczny, z jakimś zawijasem. Niestety piszę, nigdy nie byłem lekarzem i nigdy nie będzie mi blisko do lekarza, ale piszę jak lekarz na recepcie. No dobra, tak jakbyśmy mieli przejść przez ten proces, załóżmy, że ja chcę skorzystać z swoich usług. To powiedz mi, w czym się specjalizujesz? Co mogłabym chcieć zmienić w swoim samochodzie? Albo nawet jak nie chcę, to może mi powiesz, co mogłabym zmienić. Tak, przy czym wiadomo, że każdy człowiek jest inny i każdy lubi co innego. Tak? Ale wiesz, co robiłeś. I tak. wiesz już, w czym się wyspecjalizowałeś i w czym możemy do ciebie przyjść. To w czym się specjalizujesz? Głównie w zmianach wizualnych, funkcjonalnych z zewnątrz i wewnątrz. Buduję zabudowę car audio. Buduję różnego rodzaju rozwiązania wewnętrzne, jakieś dodatkowe. Zmieniłem wszystko. Wygląd zewnętrzny, wygląd wewnętrzny. Sam zrobiłem zabudowę audio. Sam naprawiłem elektrykę, bo dużo było tam do zmiany. Sam zająłem się silnikiem. Jeszcze modyfikacja mocowa to jeszcze przede mną. Od niedawna to kolejna rzecz, w której się specjalizuję. Od niedawna to szlifuję umiejętności spawacza, no bo jeden z samochodów wymaga tego. Zresztą nie jeden, jak każdy japoński w odpowiednim wieku. No i myślę, że... Ale jak spawasz, to malujesz potem? No, trzeba. To jest w ogóle bez dyskusji. Bo za pół roku byś wróciła w to samo miejsce, czy tam za rok. Czy wiesz, bo to czasem bywa tak, że ty robisz część, ktoś inny robi coś innego, jeszcze ktoś inny robi coś innego. Ja ostatnio oddałam do jednego warsztatu samochód i zobaczyłam go w innym warsztacie i się zapytałam, czemu oni mają mój samochód. I okazało się, że tam jakąś część sprawdzali, a tylko oni mają sprzęt do tego. Tak, więc to jest normalne. Ja to, też... pytanie tutaj nie jest bezpodstawne, bardziej chodzi o to, czy masz jakby ten fach w całości. Nie, w całości na pewno nie. To jest jakieś wąskie grono, a jeśli chodzi o cały obszar pozostały, to staram się korzystać ze swoich kontaktów. No bo to nie jest tak, że będziesz dobra we wszystkim. Nie da się być dobrym we wszystkim. Ja uważam, że nie trzeba być dobrym we wszystkim. Jeszcze to jest, lepsze określenie, nie trzeba. Jak się tego nauczysz, to można robić cudne rzeczy i naprawdę ludzie, ale zbierając specjalistów od innych rzeczy, no. Dlatego ja korzystam z swoich kontaktów. Bardzo dużo osób się do mnie zgłasza na zasadzie, bo gdzieś tam widzieliśmy na spocie, gdzieś tam na twoim profilu warsztatowym, gdzieś ktoś nam coś powiedział, no i co możesz zrobić coś takiego. No to albo podchodzę na zasadzie, dobra, działamy, albo wiesz co, to nie moja działka, dam ci namiar do jednej, drugiej osoby, oni zrobią to lepiej, są zaufani, znam ich bardzo długo, do nich uderzaj, tak? Jeśli chodzi o twoje pytanie, jak ten proces cały by wyglądał, to tak naprawdę to zależy od ciebie, bo chyba jeszcze mi się nie zdarzyło, nie, jedna osoba się zdarzyła, to przyszła do mnie i na zasadzie nie wiem, co chcę zmienić.
Z reguły są osoby, które przychodzą do mnie i mają zadanie na zasadzie słuchaj, pomóż mi w tym i w tym, bo nikt mi nie chce pomóc. Albo czy dałbyś radę zrobić coś takiego, czy dałbyś radę zaprojektować coś takiego, nie? To jest mniej więcej jakieś 30-40%, a pozostałe 60% to jest to, co ja wypuszczam sam. Co ja wymyśliłem, staram się wprowadzać, szlifować, oferować i to jest raczej w tą stronę, że ja się skupiam na samochodach, To które twoje mam. top 3, Co moje top 3? które wypuszczasz. Które wyspecjalizowałeś się, wypuszczasz i to jest coś, co... No to na pewno jeśli chodzi o zabudowę car audio, Mhm. to uważam, że to numer 1, bo jeśli chodzi o audiofilstwo, to jest takie określenie, to byłem od zawsze. Mhm. Jeszcze jak mieszkałem na wsi, jak tam lata podstawówki, gimnazjum wtedy, bo teraz już gimnazjum nie ma, no to już wtedy zarobiłem sobie na swój pierwszy zestaw taki domowy, dyskotekowy, bo wtedy takie były bardziej popularne. Kupiłem, no i potem łup, słuchałem sobie w domu. Także sam wszystko potem i dostrajałem, i podłączałem, i konfigurowałem. No i jest mnóstwo osób, które słuchając to powie, no ale przecież to żadna filozofia. No, otóż nie do końca. Jeżeli chcesz coś wnieść na zupełnie nowy poziom, no to jest filozofia, nie? Zapytasz się kogokolwiek. Osoby, która projektuje nadwozia, osoby, która projektuje właśnie systemy nagłośnieniowe, osoby, która stroi silniki. To jest to jest jakaś filozofia. Każdy tę filozofię wyznaje, nie? I ja, czy ty, jakbyś siedziała w tym świecie, czy ktokolwiek inny, byłby w stanie zrobić 80% dokładnie tak samo, bo ta wiedza jest po prostu wyuczona. Ale te 20% to jest coś, Robi różnicę. czego się nie nauczysz, Mhm. nie? To jest ta iskra, to jest ta pomysłowość, ta innowacyjność, to ta kreatywność, która po części jest obecnie trochę Miejsce zabijana. drugie. Miejsce drugie. Kurczę, co bym powiedział na miejsce drugim? Trudne pytanie zadajesz. Myślałem, że będzie łatwiej. Jeśli chodzi o miejsce drugie, to tam mam taki kunszt, jeśli chodzi o pakiety aero. Już kilka zestawów też mi się udało zrobić. To nie są żadne duże ilości, żeby nikt tam sobie nie myślał, że wiesz, że to są dziesiątki, setki. Nie, to są pojedyncze komplety. Ale to jest fajnie. I zawsze uważam, zawsze promuję to, że ja nigdy nie zrobiłem 2 rzeczy takich samych. No bo każdy z nas jest inny. No, Prosta sprawa, tak? Jeżeli rozmawiam z tobą, ale wiesz, to by się podoba to. No tak, ale personalizujesz samochód, robisz to tylko dla mnie, tak jak ja chcę. No tak. I nikt inny nie ma drugiego takiego samego rozwiązania, mogą być podobne, ale w tych 20% one są tylko dla mnie. No ja Tak. uważam, że super. Tak, coś takiego, no. To kilka pakietów mi się udało już zrobić. No wiadomo, pierwszy jaki zrobiłem był u mnie. Na nim się uczyłem, na nim popełniałem błędy. Podobnie jeśli chodzi o car audio. Dokładnie tak samo. Pierwsze rzeczy jakie robiłem, to robiłem u siebie, na nich się uczyłem i dopiero potem mogłem się nimi chwalić. A trzecia rzecz, chyba zabawa, ogólnie szeroko rozumiana zabawa w stali. W sensie, tak. Czy to jeśli chodzi o naprawy blacharskie, czy to właśnie tworzenie czegoś nowego, jakiejś koncepcji, nie wiem, bo kolega ma problem, nie wiem, z umiejscowieniem akumulatora pod maską, bo chce go przenieść, ale nie ma uchwytu. Mhm. No to dawaj, no to zaraz coś wykombinujemy, nie wiem. Pół dnia, 1 dzień, 2 dni później uchwyt zrobiony. Albo ktoś ma jakiś uchwyt, ale takie same nie są już sprzedawane, nowe w sklepie. No to przywozi do mnie, tak, pozdrawiam mojego kolegę, Dwaylighta. No to właśnie on przewiózł mi, 2 dni później miał dokładnie zrobioną kopię. Ktoś powie, kopiuje czyjś pomysł. No, ciężko się nie zgodzić. Ale ten pomysł jest trochę poprawiony. I nie jest taki sam. No jakby nie było, każdy artysta się inspiruje. To jest bardziej kwestia tego, jakiego słownictwa dobierzesz. Jeżeli powiesz, że zainspirowałeś się kimś, ale stworzyłeś to na swój sposób i wytworzyłeś to własnymi rękami, no to już nie będzie takie stricte kopiowanie. To jest taka topka, tak jak wspomniałaś, nie? Tak myślę. Powiedz mi, bo mówisz, że kolega się zgłosił z wyzwaniem. Co było takim największym wyzwaniem projektowym? Największym wyzwaniem projektowym? Wszystko jest wyzwaniem projektowym, bo to poświęcasz na to energię, poświęcasz mnóstwo czasu i ja każde zagadnienie traktuję jako wyzwanie. No bo po części tak jest.
Jeśli chodzi o... To już wiemy, jak się nazywa. Między problemem a szansą mamy wyzwanie. Zagadnienie. Dobra, wyzwanie. Także co było największym wyzwaniem? Chyba moim największym wyzwaniem jest mój obecny samochód, przy którym pracuję. Przy którym, bo zawsze... Jaki model? To jest Datsun 1200 z 76 roku. I co robisz? Wszystko. To co teraz robisz? To dziwnie Albo zabrzmi. od czego zacząłeś? To dziwnie zabrzmi, ale naprawdę wszystko, bo zawsze marzyłem na zasadzie, żeby kupić totalnego złoma i zająć się kompleksową odbudową. Czyli rozbiórka, naprawa blacharska, malowanie, naprawa mechaniczna, również tapicerka, elektryka, nowa wiązka i tak dalej. I to wszystko robię sam. Przynajmniej się staram, bo wiadomo, że wszystkiego nie dam rady, bo po pierwsze nie mam czasu, po drugie w pewnych obszarach nie mam wiedzy, a po trzecie wiem, że mam tak jak to jest to, co już powiedziałem, że mam w swoim gronie znajomych osoby, które wiem, że zrobią po prostu to lepiej, szybciej. A ten proces nauki, zanim ja dojdę do ich poziomu, zajmie mi, a może wcale nie chcę tego robić. W ogóle wychodzę z założenia, że ten moment, w którym dojrzewamy do tego, że jesteśmy świadomi tego, w czym jesteśmy dobrzy, w czym inni są dobrzy i tak naprawdę nie musimy być we wszystkim, to po pierwsze dobrzy, ale oddanie pola do popisu, podzielenie się, współpraca to jest coś mega fajnego, tym bardziej, że masz ludzi, z którymi możesz dzielić radość z współtworzenia. I uważam, że to jest bezcenne. Mhm. Aczkolwiek teraz jak rozmawiamy, to przypomniało mi się większe wyzwanie produkcyjne. Wiadomo, najtrudniej zawsze zacząć. To jest jakaś taka złota zasada, czegokolwiek się człowiek nie dotknie. Miejsce. Jak zacząłem się uczyć, to największym problemem było miejsce. Bo niestety na swojej drodze spotykałem życzliwe osoby, super fajne, ale też mniej życzliwe. Jakaś taka tendencja jest, jeśli chodzi o mieszkańców w blokach. Jakoś oni są tacy anty, że coś się dzieje, czy to na dworzu, czy to w garażu podziemnym. Zawsze coś komuś nie pasuje. Dlaczego? Nie wiem. Nigdy nikomu życia nie uprzykrzałem. Starałem się w żaden niczy jakiś obszar wchodzić. Zawsze po sobie posprzątałem, tak, no bo to pierwsza myśl, jaka by tam była. Myślę, że to jest statystyka. Po prostu masz więcej ludzi, większe prawdopodobieństwo, że trafi się ktoś, komu się nie spodoba. Tak, także to było chyba takim wyzwaniem na początku, kiedy się uczyłem, kiedy był może nie popyt, ale na zasadzie miałem różnego rodzaju pytania, a musiałem rezygnować, po prostu nie miałem gdzie. To było takie dość trudne. Nie? A jak to rozwiązałeś? Trochę czasu, trochę doświadczenia, trochę inna praca, większe możliwości i po prostu w pewnym momencie zdecydowałem, że wynajmuję po prostu zewnętrzny warsztat, garaż, sam sobie go zaaranżuję, sam sobie wykupię narzędzia, które potrzebuję do swoich prac. No i tam nikt mi nie będzie przeszkadzał, mogę sobie działać. No i tak. Ale już go masz. Tak. No i właśnie tam remontuję ten swój samochód, tego nieszczęsnego Datsuna. Od zera. Od zera do milionera. Wszystko. A na jakim jesteś etapie? Tu nie ma etapowości. W sensie ciężko nazwać to tak w skrócie, że jestem tutaj. Nie, to tak nie działa. Na zasadzie jak jestem w domu, to coś robię. Jak jestem w warsztacie, to robię coś innego. I to się ze sobą przeplata, nie? Okej. Tak, bo ten samochód, on też, ja go unowocześniam mocno. Dodaję wiele, mocno. Staram się zachować jego ducha tamtych lat. A jednocześnie unowocześniam na zasadzie, że dostosowuję do obecnych wymogów. Albo żebym ja też się czuł bezpiecznie, no bo nie czarujmy się. Samochodzikiem, który 76 roku, który waży poniżej tony, no takie zderzenie z limuzyną 2,5-tonową, no to raczej niewielkie człowiek ma szansę. To w sumie to trzeba wzmocnić konstrukcję, nie? W sumie tworzysz taki swój samochód. Trochę tak. Odbudowanie, wywalenie tego, czego uważam, że niepotrzebne, albo przeniesienie, żeby było ładnie czysto, tak? Czy to czysto pod maską, czy to dostosowanie zawieszenia. No to są takie specyfika już poszczególnych rozwiązań, no ale to nie ma etapu. To się wszystko przez siebie przeplata, nie?
A jednak mimo wszystko tworzy się marka. Nie dość, że nowego samochodu za chwilę, bo się okaże, że tak naprawdę nazwiesz go po swojemu, bo to będzie już totalnie nowa wersja. To tworzy się też marka Kiral Customs. Po części tak. Chciałbym, żeby się tworzyła, dlatego na nią pracuję obecnie. Chciałbym, żeby to się rozwijało. Ale to chyba nie jest kwestia chciałbym, bo to się dzieje. Tak, złe słowo użyłem, masz rację. To się dzieje. I ciężko na to pracujesz, bo to jest, wiesz, to nie jest kwestia tego, że może mi się szczęściem uda. Nie, to szczęścia to tu jest... Oczywiście, zawsze trzeba mieć szczęście. Raz się ma go więcej, raz lepiej, raz mniej. No ale tak, przede wszystkim to trzeba po prostu zasuwać. Jeżeli chce się do czegoś w życiu dojść, to trzeba, słowo na Z, zasuwać. Bardzo ciężko pracować, to jest to słowo na Z. Tak, zasuwać. No to nie przychodzi z niczego, nie? Są osoby, które mają fajny, łatwy start w życiu, w tym co robią, bo nie wiem, działalność po rodzicach, bo coś tam rodzice pomogli. Ja tego nie neguję. W sensie fajnie jest, jak rodzice mogą pomóc. Ale zawsze nie podoba mi się, jak ma się fajny, lepszy start i się z tym obnosisz. To czegoś takiego nie toleruję, nie? No dobra, masz lepszy start, zatrzymaj to dla siebie. Super. Żyj swoim życiem, rozwijaj się, dbaj o to, że miałeś tak fajną pomoc, że mogłeś zacząć od czegoś, a nie od zera. Miałeś to szczęście. Miałeś to szczęście, dokładnie. No ja tyle szczęścia nie miałem. Nie? Ale wiesz co, ja tam akurat bardzo cenię sobie. Ja miałam trudny start, na wszystko musiałam od początku jakby zapracować i przez to cenię te rzeczy bardziej. Uważam, że w ogóle jest tak, że jak ciężko na coś pracujemy, to potem satysfakcja i docenienie i też gdzieś ta wewnętrzna wartość nasza własna jest na innym poziomie. Wiadomo, że to nie można się rozczulać nad sobą, no bo tak to mógłby powiedzieć co drugi, co trzeci, nie? Są dużo większe problemy tym razem, ludzie mają ciężkie choroby, nie wiem, niepełne rodziny, przemoce, no pełno tego jest do nas dookoła i nie o taki start nam chodzi, tak? W sensie... Ale wiesz co, to wiem, że oni mają trudniej, nie? Ale nie ma określenia, o jaki start chodzi. Tak naprawdę w tym to jest kwestia tego, że nieważne, z którego miejsca startujesz, masz szanse i możliwości. Współcześnie dostęp do wiedzy, technologii jest bardzo łatwy. Dostęp do książek, nie wiem, do podcastów, filmików, tutoriali. Można samemu rozwijać pasję. A czasem te takie bardzo trudne momenty wzmacniają nasz charakter i sprawiają, że sobie dużo lepiej radzimy w sytuacjach nieprzewidywalnych, trudnych niż inni, dlatego że przeżyliśmy coś wcześniej, więc ja bym tam nie określała tego, który start jest, czyli albo wymieniać, który start jest lepszy, gorszy, bo to jest... Bardziej zahartowani, to jest dobre określenie, myślę. I bardziej takie osoby doceniają to, co mają. Tak. I dużo dbają o to, bo ja wiem, że mam też nadmierną dbałość o przedmioty. Ale ja to doceniam, bo moim zdaniem to jest coś, co wynika też z ciebie, z twoich doświadczeń. Trochę już jakby rozmawialiśmy też na ten temat, dlatego sobie pozwolę. I to sprawia, że ty masz tą silną potrzebę ulepszania rzeczy. A patrz, co z tego wyszło. Jakby wiesz, rozmawiamy o twojej marce. Wychodzi. No nie, to się zaczęło, to się rozwija, ale to nie jest tak, że to dopiero się zrodzi, to dopiero powstanie. Najlepsze przede mną, o tak uważam. Zawsze będzie najlepsze przed tobą, ale no niesamowite jest to i myślę, że spokojnie można powiedzieć, że ta marka już jest, a ty ją będziesz tylko rozwijał, rozbudowywał, tworzył coraz to nowe rzeczy. Ale nie mówiłabym tego w czasie przyszłym, bo moim zdaniem ten moment tworzenia już jest. Tak, to na pewno już. I zapraszamy. Tak, dokładnie. Kolejka pomysłów jest. Zawsze po prostu czego brakuje najważniejszego zasobu, czyli czasu. No dobra, a propos pomysłów. Kiedyś mi powiedziałeś, że pracując nad jednym pomysłem już w głowie tworzy ci się tysiące nowych, kolejnych inspiracji, nowych pomysłów, nowych idei. To co teraz masz na tapecie? No właśnie Datsuna. To jest to coś, co mam na tapecie.
tak naprawdę... Ale co w nim? Bo A. to, że ty masz taki wielki projekt, to tam to wiemy, a co, nad czym teraz pracujesz, co jest tą ideą fix na teraz? Ideą fix na teraz jest utrzymanie się na powierzchni w związku z tym projektem, bo ostatnio daje mocno popalić. Czyli jest teraz ten gorszy moment, nie? Że na zasadzie, po co mi to, zaraz to walnę, kończę, na zasadzie nie jest mi to potrzebne. Teraz jest ten gorszy moment, taki dołek, ale wiem, że po nim po prostu, jak na giełdzie, przyjdzie wzwyżka. Także staram się nie skupiać na tym, co będzie, inaczej. Staram się nie skupiać na tym, jak jest źle, tylko skupiam się na tym, że dążę do jakiegoś ostatecznego efektu, który gdzieś tam ewoluował mi w głowie. No dobra, ale myślisz nad jakimś kreatywnym pomysłem? Masz coś teraz takiego, co tam rozkminiasz, rozpracowujesz? Nic odkrywczego, o tak powiem. W sensie Ale nic tylko Dla odkrywczego. mnie, pamiętaj, dla mnie to będzie odkrywcze. No tak. No to akurat mnie przyłapałaś, tak, dobrze, no to jak już ciągniesz za język, no to w tym momencie myślę, jak właśnie zmieścić po prostu car audio do tego samochodu, bo jest tak mało miejsca przy moich gabarytach. Kabina jest malutka i po prostu zastanawiam się, I teraz jak to wszyscy upchnąć. żałują, że nie mamy nagrywanego wideo i nie mogą cię zobaczyć. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Te 2 metry robią wrażenie. I to jest... Cóż za skromność. Tak. I to jest w tym momencie, jak już zapytasz o konkretny problem w tym momencie, to konkretny problem jest w tym momencie. Dobra, tak? a wymiary? Jakie musisz... No tak, żebym, mogła sobie to wyobrazić. Jaką powierzchnię? Znaczy Kabina samochodu. Mniej więcej wiesz, jak sobie wyobrażasz. To wiem. Bardziej chodziło mi o zestaw car audio, który musisz zmieścić. No właśnie. A właśnie, a gdzie? Nie ma górnego limitu. Na zasadzie włożę to, co się zmieści. Na tej zasadzie. Tylko to jest całe powiązanie na zasadzie, no tak, car audio, na car audio składają się głośniki, składa się wzmacniacz, jakieś tam inne podzespoły, które gdzieś trzeba upchnąć. Kabina jest malutka. Siedziałaś kiedyś w maluchu? Oczywiście. No to jest taki ciutkę większy maluch z przodu. Czyli tak jak w maluchu obcięłabyś malucha za przednimi fotelami. To jest koniec. To tam trzeba zmieścić wszystko to, co w tym samochodzie było, plus moje jeszcze lepsze nagłośnienie, plus większe, bezpieczniejsze fotele, plus cała ta sekcja bezpieczeństwa, tak, czyli tam pasy 4-punktowe i tak dalej, plus wzmocnienie konstrukcji, plus ładniejsze zabudowy, bo samochód jest absolutnie goły w środku, ja chcę, żeby był taki ładny, nie nowoczesny, pasujący do tych stylów, ale żeby był ładnie zabudowany, plus wygłuszenie, plus różnego rodzaju maskownice, tapicerka i tak dalej, a to wszystko zabiera miejsca, nie? I tak Ale że możesz go jakoś podnieść, rozbudować? Nie da się. No i właśnie dlatego... Nie wiem, wyciągnąć koło zapasowe. Z kabiny? To jak? Nie. Dlatego wspomniałem, że to jest taki proces bardzo przeplatający się, bo niby robię blacharkę, ale jednocześnie muszę już pomyśleć, żeby przyspawać do budy mocowania pod te głośniki lub pod ten wzmacniacz, więc muszę już pomyśleć, jak to zamontować, którędy okaplowanie przeprowadzić, jak to wszystko upchnąć. No, jeżeli zamontuję głośniki, to muszę je zamontować w czymś, tak? Czyli różnego rodzaju tam uchwyty, kieszenie, zabudowy, w sensie, żeby to ładnie schować w samochodzie. Także Wszystko musi być idealne. Tak. To w sensie ten samochód to ma być moją wizytówką. Długo już go buduję. Na pewno go skończę. Nie wiem kiedy. Znaczy wiem, jak najszybciej. I on po prostu ma reprezentować mnie. W sensie definicja mojej osoby to właśnie będzie ten samochód. No tak powiem. Nie boisz się tego, co powiedziałeś? Nie. W sensie, że rzecz ma być definicją ciebie jako osoby? Tak. To może być twoja wizytówka, to ja jakby rozumiem. Wizytówka twojej pracy, ale że rzecz ma być definicją ciebie jako osoby? Już tłumaczę. Dbałość o szczegóły, zastosowane rozwiązania, dopracowane do ostatniego szczegółu, pożenienie tego świata starego ze światem nowym, plus wszystkie inne dodatkowe rzeczy, no to tak, to ma definiować mnie. Do tego dążę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz taka nagła cisza zapadła, bo Ania ma duże oczy i nie wie, co powiedzieć. Cały czas się zastanawiam nad tym, że może być to
efekt twoich umiejętności, twoja wizytówka, twój popisowy numer. Bałabym się określania tego jako coś, co cię definiuje. Tylko sprytnie przejdę do innego pytania. Jesteś perfekcjonistą. Mówisz, że chcesz, żeby to było takie idealne, turbo dopracowane. To ci w życiu pomaga, czy przeszkadza? Klasyczna odpowiedź, to zależy. Bardzo często ludzie odpowiadają w ten sposób na różnego rodzaju pytania, ale naprawdę to zależy, tak? Ten perfekcjonizm, jak to ładnie nazwałaś, on jest bardzo czasochłonny, bo wiele razy złapię się na tym, że coś robię, skończę, minie jakiś okres czasu i wracam do tego, bo uważam, mogło być lepiej, albo nie jestem zadowolony ze swojej pracy, albo nie podoba mi się. No i znowu powrót do punktu wyjścia. Pod tym względem jest to upierdliwe i w życiu przeszkadza. Natomiast jeśli chodzi o to, czy pomaga, na pewno pomaga w doskonaleniu siebie. No bo wiadomo, że jeżeli coś zrobiłem źle, popełniłem jakiś błąd, czyli się uczę, jak tego błędu już nie popełniać. Podobnie jak w kontaktach z innymi osobami, ten perfekcjonizm łączy się z dużym poziomem krytyczności. Tak? Wiem, że jestem bardzo krytyczny, pracuję nad tym, buduję w sobie to, ale po części uważam, że taka krytyczność też napędza, bo jeżeli jestem z kimś szczery i mówię, że coś mi się nie podoba, może czasami nie owijam w bawełnę, no to liczę na to, że druga osoba po prostu będzie chciała być lepsza w tym, nie? No, zdecydowanie coś w tym jest. Dostałam od ciebie najbardziej obszerny feedback, jeżeli chodziło o mój pierwszy podcast. Musiałam był, chwilę... Dobry był, tak, to prawda. Musiałam chwilę go przetrawić. Też sama ze sobą w głowie sobie to poukładać. No i tak szczerze, większość rzeczy z tego feedbacku staram się wprowadzić. Nie wszystko uda mi się naraz, ale nad pewnymi rzeczami muszę popracować. Tak. No, prawda jest taka, że dużo wymagasz od siebie i od innych. A jak sobie radzisz z krytyką? Wobec mnie? No. Coraz lepiej. Coraz lepiej, tak myślę. Ale jest ten moment taki, w którym trzeba jakby przełknąć to, co się dostało. Gdzieś tam sobie pomyśleć, że ta osoba jest mi jednak przychylna i że to nie jest tak, że chce powiedzieć mi źle, tylko właśnie ma te dobre intencje. No, przynajmniej mi pomogło to przejść, tak wiesz. Myślę, że na to się patrzy zupełnie inaczej z perspektywy czasu. To wychodzi chyba również z dojrzałości. Na pewno każdy z nas bardzo często, lub mniej, dobra, powiedzmy, że bardzo często, ja bardzo często, wspominamy swoich nauczycieli ze szkół. I kogo najbardziej pamiętamy? No ja tych najbardziej inspirujących. Lub najbardziej surowych. Ja, w moim przypadku. No. W moim przypadku najbardziej surowych. Pozdrawiam panią od matematyki. To w twoim przypadku, tak? Tak. Najbardziej surowych. Tych, którzy od ciebie najwięcej wymagali, bo oni tak naprawdę, myślę, że ciebie ukształtowali. Bo osoby, które cię głaszczą po główce, pomagają, będzie dobrze i tak dalej, to oni nie budują charakteru, nie kształcą. Te osoby surowe, czyli na przykład nauczyciele, pozdrawiam moich wychowawców, to oni są najbardziej tacy, mają największy wpływ na nas. Najwięcej z tego wynosimy z tych lekcji, jakie nam starają się przekazać. Nie chodzi o lekcję szkolną, tylko z tych lekcji takich życiowych. I to myślę, że po czasie do nas wraca, tak? Także ta krytyka, z którą wtedy żeśmy się spotykali, wiadomo, że to był inny wymiar, czego innego dotyczyła, niż to, z czym się spotykamy teraz. Znaczy, koniecznie na to trzeba nałożyć umiejętność dawania krytyki, bo możemy dostać feedback, tak jak ja od ciebie, który sprawił, że stwierdziłam, że kurde, teraz się przyłożę. Ale możemy dostać feedback taki, który dotyka nas personalnie i dotyczy rzeczy, których nie możemy zmienić.
bo to po prostu w nas jest i to mówi nam, że wiesz, nie czujemy ciebie, albo nie lubimy ciebie, albo nie podoba nam się w ogóle twoje jestestwo. To jest, No i to jest, to wiesz, to w żaden sposób nie kształtuje i nie wzmacnia. na to jest piękne określenie, że to, że gdzieś pasujesz, to nie znaczy, że to jest miejsce dla ciebie. Tak? Z nawiązaniem do tego, co powiedziałaś, że jeżeli ktoś cię... Tak, są dwa rodzaje tej krytyki. Tak, trzeba umieć ją dobrze przekazać. Tak, sposób tego przekazywania przychodzi z czasem i też uczymy się tego od innych. Jeżeli ktoś o tobie mówi krytycznie, że przywiązuje wagę do twoich cech, jaka jesteś, no to nie jest krytyka. To jest po prostu, znaczy ja uważam, że to jest po części też obrażanie. Na zasadzie wytykanie tobie błędów, że ty jesteś w tym słaba. Znaczy, to jest forma krytyki. A inne przedstawienie tego, że tutaj pewne niedociągnięcie, mogłabyś nad tym popracować, żeby być lepsza, to jest przekazanie jednej informacji na dwa różne sposoby, nie? Tak. Znaczy, wiesz, dla mnie najważniejsza rzecz tak naprawdę z feedbacku, który dostaję, ja nawet bym chyba tego krytyką nie nazwała, bo to bardziej był feedback i rzeczy, nad którymi można popracować. To jest to, czy mam wpływ na zmianę tego, czy mogę coś z tym zrobić. Dlatego pierwszą rzeczą, którą napisałam, dobrze, że głos jest okej, bo tego nie zmienię, a nad pozostałymi rzeczami mogę popracować. O, i a propos tej, podsumowując tą krytyczność, bo zaraz nam dyskusja bardzo obszerna na ten temat wyjdzie, to tak, ja mam kilka osób, którzy nie owijają w bawełnę, jeżeli ich poproszę o zdanie, powiedzą jak jest i na pewno tutaj, że tak powiem, nasza rozmowa pierwsza do nich trafi, bo jestem ciekaw ich opinii. O mnie, spokojnie, nie o tobie. To już przetarłeś szlaki, więc wiesz, ja tam Gorzej nie będzie, tak? mogę posłuchać. Kto wie. Ale wracając do meritum. Drukujesz części na drukarce 3D. Widziałam cuda, jakie wyszły. Ruszające się dinozaury. Nie, no to była po prostu zabawka petarda. Opowiedz mi proszę, jak to działa. Co można wydrukować? To jest kolejna z warstw. Dość świeżutki jestem, także tutaj nie będę wchodził w jakieś szczegóły technikalia, bo sam jeszcze je poznaję. Patrząc na to, jak ta technologia ewoluowała przez lata, trochę żałuję, że tak późno zacząłem się tym interesować, bo to jest naprawdę niesamowite. Patrząc na to, jak to wygląda dzisiaj, a patrząc na to, jak to wygląda chociażby 7-8 lat temu, kiedy mój kolega bardzo dobry wtedy kupował jedną z pierwszych drukarek na rynku, no to jest to coś wspaniałego, tak? A to nie jest tak, że teraz można się szybciej tego nauczyć? Na pewno można się szybciej nauczyć, no bo dostęp do wiedzy jest większy, tak? Jest większe wsparcie, no i ta technologia też poszła tyle do przodu, że sam proces jest dużo łatwiejszy i to kontrola i nauczenie się tak naprawdę parametrów tego drukowania. Bardzo dużo metod, może nie codziennie, ale co jakiś czas wychodzą kolejne nowe technologie drukowania, coraz większe pola robocze, coraz większe części bardziej unikatowe. No dobra, a co u siebie drukujesz? Na razie na dużą skalę jeszcze nic. To są jakieś tam pojedyncze, małe projekty. Część po prostu ktoś się tam zaoferował swój projekt, gdzieś tam sprzedawał, kupiłem. No i właśnie między innymi stąd te dinozaury. Trzeba przyznać, urzekły mnie też. Fajna zabawka i nie wiedziałem w ogóle, że jest taka popularna. A ja, no to z uwagi na swój projekt, można powiedzieć, życia obecnie, na obecnym etapie, no to do tego do Datsuna to też bardzo dużo rzeczy projektuję, nie? To jest wszystko na etapie koncepcji, bo to auto nie jest gotowe. Ale drukujesz je. Tak, drukuję. Żeby zobaczyć, czy zdadzą egzamin, czy nie zdadzą egzaminu. I dopiero potem to przejdzie już tak naprawdę w taki docelowy produkt, który no tak jakby dołączy do portfolio. A co dokładnie, to ci nie powiem, bo dużo tego. A powiedz mi, to jest tak, że te części, które ty wydrukujesz, sorry, zapytanie laika, możesz normalnie je wmontować i one są bezpieczne? Znaczy docelowo tak. Te, które będą już ostateczną wersją, to oczywiście, ponieważ jest tyle dostępnych obecnie na rynku takich pełnego przekroju materiałów technicznych, nietechnicznych, o specjalnych zastosowaniach. Są różne, tak jak wspomniałem, technologie tego druku,
że już coraz częściej się spotyka, że nawet wielkie firmy czy koncerny po prostu drukują części, no bo to jest, wiadomo, tańsze, bardziej efektywne, tańsze, czyli wiadomo, bardziej się opłaca, bardziej dokładne, większa precyzja. No przecież jakoś chyba niedawno tam też się ktoś chwalił, wiadomo, amerykańscy naukowcy, że tam wydrukowali sztuczne serce, które będą próbowali tam jakiemuś biednemu zwierzątku wszczepić i zobaczyć, czy działa. No dochodzimy do czegoś takiego. No w ogóle jak to brzmi, jakaś abstrakcja. Cofnij się 15 lat do tyłu. Wyobrażałabyś sobie coś takiego? Że nie wiem, komuś serce wysiada i cyk płaci, zamawia i będzie wydrukowane? Wiesz, my niedawno transplantację dopiero jakby wprowadzaliśmy, więc wiesz, Także to jesteśmy, znaczy jest skok technologiczny, to jest niesamowite. No też wyzwania, które jakby stają przed nami. i nagle się okazuje, podsumowując, przepraszam, nagle się okazuje, że części, jakąkolwiek byś z plastiku, ogólnie nazwijmy plastik, części z plastiku, jakąkolwiek byś nie wybrała z całego samochodu, wiadomo, że w tym samochodzie w jednym, drugim, trzecim jest tych części są tysiące. Okazuje się, że wielka fabryka produkuje części tej samej jakości lub nawet gorszej czasami, co ty jesteś w stanie zrobić w domowym zaciszu. W sensie ta skala jest już nieporównywalna. No i co za tym idzie, wiadomo, że jak ktoś siedzi w starych samochodach, no to części po prostu może nie być. No to takie rozwiązania właśnie, jak na przykład drukarka, to jest wyjście z tej całej sytuacji z opresji. Znaczy, brzmi niesamowicie. Myślę, że bardzo dużo ułatwi w całym procesie, w którym jesteś i który jest przed tobą. Ale rozmawialiśmy o wyzwaniach. Powiedz mi, jakie wyzwania najbardziej lubisz? Jakie wyzwania najbardziej lubię? Takie, w których się czegoś nauczę. Nie lubię, no wiadomo, wyzwanie. Nie lubię wyzwań na zasadzie, że coś jest w zakresu mojej wiedzy, mojej kompetencji, jest jakiś fajny projekt. No, wiadomo, zrobię go, będzie to satysfakcja, ale to jest takie na zasadzie, robię po raz kolejny coś podobnego, zbliżonego. Natomiast lubię wyzwania takich, które są zupełnie dla mnie nowe, zupełnie dla mnie obce, gdzie czegoś się nauczę, że poznam jakiś nowy obszar. To jest coś, czego się boisz? Każdy człowiek ma coś, czego się boi. No, a czego ty? Czego ja się boję? Tak najbardziej, że nie wykorzystam szansy, którą mam, którą buduję, którą życie dało. W sensie, no ogólnie powinniśmy wykorzystywać szanse, które podrzuca nam życie. No bo podobnie jak niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, niewykorzystane szanse też się lubią mścić. Wiadomo, że zawsze jest ten rachunek zysków i strat, no ale gdzieś faktycznie taki nietypowy lęk, żeby żyć pełnią życia i wykorzystywać te szanse. Że gdzieś coś będzie, człowiek się będzie zastanawiał, ma wątpliwości, a nie, bo może różnego rodzaju powody i zrezygnuje z tego. No niestety za dużo, jak do tej pory w swoim życiu miałem takich sytuacji, gdzie faktycznie były szanse. Gdzieś mi tam wewnętrznie duch podpowiadał, kurde, to się może udać, idź w to, próbuj, buduj, a całe otoczenie mówiło nie, bo szkoda czasu, bo coś tam. Rezygnacja, no a potem wiadomość takie, no jednak można było i tak dalej, nie? Nietypowy lęk, prawda? Tak. A może ja ciebie się zapytam? Odwróćmy na jedno pytanie na chwilę w twoją stronę. Anno, czego ty się najbardziej boisz? Oczami przewraca. Musisz mi dać chwilę. Nie, najbardziej się boję tego, że coś mi się stanie i młody będzie wychowywany bez mamy. To jest rzecz, której się boję strasznie, bo bym chciała uczestniczyć w jego życiu i chciałabym obserwować to, jak się rozwija. Niesamowite jest to, jak jestem obok i widzę, jak on się rozwija i zmienia. No, myślę, że to jest to, czego się boję najbardziej. No, ja tego uczucia jeszcze nie znam, bo jeszcze, że tak powiem, nie zostałem ojcem,
No ale widać, Wszystko przed tobą. widać było ten błysk w twoich oczach, jak bardzo to ma wpływ na twoje życie, jak bardzo ci się to podoba. No, to prawda, tak. Ale skoro jesteśmy przy rodzicielstwie, nie mogę się powstrzymać, żeby się ciebie nie zapytać. Tak. Gdybyś od jutra miał zrezygnować z jednej rzeczy, pracy z samochodami czy seks, co by to było? Nie wiem, czy mogę odmówić komentarza w tym Oczywiście, temacie. że tak. Wiadomo, że i bez jednego, i bez drugiego człowiek może żyć. Tak? Krócej lub dłużej. Raczej krócej. No nie czarujmy się, no raczej ze zdrowia. Nie, w sensie dbasz o zdrowie, więc rezygnujesz z samochodów, chociaż ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale jak już miałbym odpowiedzieć tak na zasadzie, ktoś mi przystawia spluwę do głowy, to chyba z samochodów. Zresztą ja uważam, że ta droga się kiedyś skończy. W sensie jest dużo innych pięknych rzeczy, które chciałbym spróbować, które chciałbym się jeszcze rozwinąć i myślę, że póki w tym jestem, póki jestem taki mocno zakorzeniony, to dbam, rozwijam się, potocznie mówiąc cisnę w tym temacie, ale myślę, że on kiedyś się skończy. Że przyjdzie taki moment na zasadzie, że basta, ja już skończyłem, chcę spróbować czegoś innego. Ale myślisz, że to będzie totalnie coś innego, czy po prostu zmieni się forma motoryzacji w inny rodzaj pasji? Możliwe. Bardziej myślę, że chyba może coś powiązanego, ale jednocześnie coś innego, nie? Na zasadzie, nie wiem, tak Znaczy, biorąc pod uwagę rozpiętość twoich zainteresowań, to ja tam widzę wiele możliwości, w których możesz się rozwijać, więc... Żeby to zobrazować, tak? No to nie wiem, przykładowo jak jest mechanik, który sam działa w warsztacie, to na przykład przechodzi do, nie wiem, zespołu wyścigowego. Niby to samo, bo dalej działa przy samochodach, dalej jest zaplątany w to, ale już zupełnie inny poziom. Już bardziej poziom konsultowania, bardziej poziom tworzenia, bardziej poziom takiej zarządzania tym, niż faktycznie takiej ręcznej pracy. Chociaż ja lubię tą ręczną pracę. Okej. A wracając do meritum, powiedz mi, czy na customowe części jest popyt? Na części tak. Zawsze Projekty. się znajdzie popyt. Rozwiązania też. Na pewno dużo większy na części, no bo ten światek motoryzacyjny, patrząc bardzo globalnie na zasadzie i sporty motorowe, wyścigi, różnego rodzaju pojazdów, klasy pojazdów, wielkość, motory, samochody, formuła i tak dalej, zawsze będzie to zapotrzebowanie. No bo raz, że te przepisy różnego rodzaju, tak? Czy to normy emisji spalin, czy to wyścigi samochodowe, przepisy zacieśniają nam pasa i ten proces udoskonalenia zawsze będzie. Zawsze trzeba będzie coś przerobić, zawsze trzeba będzie obejść w jakiś sposób rozwiązania istniejące. Oczywiście mówimy to zgodnie z prawem, nie? Tak, ale zawsze będzie coś takiego, że człowiek będzie chciał coś zmienić. A jak coś zmienić, no to musi wymyślić jakieś nowe rozwiązanie, żeby coś działało inaczej, żeby coś działało lepiej. To będzie zawsze. No to ja liczę na to, że jak ktoś będzie w Google wpisywał, jak przerobić samochód, jak... Killer Customs, tak, to Tak. wyskoczę. Bardzo bym chciał. Pracujemy. Sprawdzę jutro. Dobrze. No dobra, skoro pracujecie nad tym, to powiedz mi, jak przekuć pasję w biznes. Sam chciałbym to wiedzieć, bo to mikroskopijny biznesik, jakiś tam ułamek wychodzący po prostu z zainteresowań, z pasji. Zobaczymy, gdzie to zajdzie. No, to co mówi wiele osób, trzeba wytrwałości i pracy i czasu. No bo jednak to się na tym opiera, nie? Nic samo nie przyjdzie. Jeżeli nie włożysz do czegoś serca, to też to do ciebie nie wróci. No bo jestem też zdania takiego, że dobro powraca. No to tak samo tutaj. Wierzę. Jeżeli coś inwestujesz, po pierwsze chcesz, żeby coś do ciebie wróciło, no bo po to inwestujesz swój czas. Tu nie chodzi tylko o finanse, tak? Jeżeli inwestujesz swój czas, nie wiem, w
opiekę nad starszymi osobami, to po części podświadomie chcesz to robisz, bo chcesz, żeby ktoś się tobą zajął, jak będziesz w podobnej sytuacji, tak? Albo się samorealizujesz, bo po prostu masz te cechy, że chcesz pomagać ludziom i to ci po prostu sprawia przyjemność i tak to wygląda. Także tutaj to też jest tak na zasadzie wkładasz coś, żeby coś z tego wyjąć i cokolwiek tu nie podmienisz jakiego słowa. Finanse, samorealizacja, spełnienie, zadowolenie, nie wiem, kariera, cokolwiek tu nie podłożysz, no to będzie miało, to równanie musi się równać. Musi być lewa, prawa. W pełni rozumiem, aczkolwiek myślę, że jak chcemy zacząć na czymś zarabiać, to musimy sobie też to biznesowo poukładać, tak żeby móc przełożyć to, co robimy na jakąś powtarzalność, choć wiem, że tutaj starasz się tego unikać, która pozwoli na ten basic finansowy, żeby móc mieć kasę na kolejne zachcianki. Dość już samochodów. Dobrze, to Wystarczą. powiedz mi, czy masz jakieś inne zainteresowania niż samochody? No, sporo się tego przewinęło przez te wszystkie lata. Piłka nożna, zawsze ten sport gdzieś był mi bliski. Naprawdę? Tak, dużo Okej. grałem. Dużo grałem. Najpierw w polu, potem na bramce, w A-klasie, w B-klasie chwilę, znaczy w B-klasie, w A-klasie chwilę, potem jakieś treningi drużynowe, jakieś orliki, zawody. Bardzo dużo jeździłem, bardzo dużo grałem. I tak cebula odsłoniła kolejną warstwę. Tak, i tak ten dźwięk padającej cebuli. Byleby nikt nie zaczął płakać, nie? Bo z cebulą to wiadomo, że można się rozpłakać, nie? Czekaj, powstrzymamy łzy. Tak, widać jak napływają rwątkim potokiem. Także gry planszowe to też zawsze było gdzieś tam w moim obszarze zainteresowań, zwłaszcza, że otaczam się takimi ludźmi, którzy też lubią. To wiem. I te ciężkie, które zajmują wiele godzin, niektórzy uważają, że bez sensu, i te fajne, szybkie, i te imprezowe, dość dużą wiedzę mam, brałem udział przy projektowaniu kilku gier. Miałeś swoje kółko. Tak, z mniejszym czy większym sukcesem. Bardzo dużo grywam. Staram się przynajmniej, wiadomo, gdzieś zagospodarować ten czas. No i tam też gdzieś się narodziła ta myśl odnośnie customowych rozwiązań. No bo coś zawsze można ulepszyć, a tak, to jest choroba. I już wtedy gdzieś tam starałem się, a to wiadomo, że zupełnie nie miało związku z motoryzacją. To jest twoja przewaga. W życiu bym tego chorobą nie określiła. Przewaga. No może, nazwijmy to. No i obecnie ten warsztat, tak, ta motoryzacja, działalność w tym świecie, no bo należy do JDM Trójmiasto, pozdrawiam chłopaków tutaj gorąco, z którymi działamy tutaj na Pomorzu, ale też zapuszczamy się dalej w Polskę, dbamy o tą japońską motoryzację, organizujemy imprezy, staramy się, żeby to miało ręce i nogi, żeby to żyło. I taką też... I rajdy, wyścigi. Wyścigi, time attack, chcemy też, żeby ta spuścizna po nas troszkę została. A wieczorem w domowym zaciszu to sim racing. Lubię sobie usiąść i pojeździć po prostu w wirtualnym świecie. Za dużo czasu by zajęło uprawianie tego w realnym, no to chociaż wirtualnym można tego spróbować. Dużo frajda, dużo nowych osób się poznaje, też się po części zdobywa to doświadczenie. Ktoś by powiedział, bo takie jest ogólnie przekonanie, że no, bo to zwykła gra. No to nie jest gra. Części zachowań, takich wzorców można się nauczyć. Wiadomo, że to jest symulator, ale zadaniem symulatora jest właśnie co? No symulować po części. Uczyć. Tak, jak się uczą piloci samolotów. No na symulatorach, oni godziny, setki godzin latają na symulatorach. Potem wsiadają w prawdziwą maszynę i to jest odzwierciedlenie. Tak samo jeśli chodzi o zachowanie samochodu. Symulator też po części uczy, jak jeździć, jak się zachowywać w sytuacjach i myślę, że to śmiało można przenieść do prawdziwego życia. Nie wszystko, wiadomo. Pomaga? To jest pamięć mięśni? Jest faktycznie myślę, odruchy że tak. i... Myślę, że pomaga. Na swoim przykładzie w swoim życiu miałem 2 razy poślizg. Raz, w którym nie wiedziałem, jak się zachować i wylądowałem na łące, tak. A drugi raz całkiem niedawno. Myślę, że gdzieś ten sim miał ten wpływ, że na zasadzie wiedziałem, co zrobić, że to nie była taka panika,
tylko w tej samej sytuacji znalazłem się wiele razy w symulatorze i wiedziałem po prostu, co robić. Wiadomo, że to Ja zależy. myślę, że symulator plus wiedza, którą zdobyłeś w międzyczasie, bo jednak wiedza o mechanice też ci pozwala reagować zupełnie inaczej. No i doświadczenie, no ale wiadomo, doświadczenie się nabywa. No i myślę, że no i wiadomo, teraz ten druk, jeszcze tam kilka rzeczy, zobaczymy, co czas pokaże. Zbliżamy się do końca. Ja już klasycznie na końcu zadaję to samo pytanie. A gdybyś spotkał siebie sprzed 20 lat, co byś sobie powiedział, co byś sobie poradził? To jest częste pytanie zadawane przez rekruterów, przynajmniej na tych rekrutacjach, co ja byłem. Także albo co byś zrobił, gdybyś się cofnął w czasie, albo gdzie widzisz się za 5-10 lat. To są takie dwa warianty tego pytania. To może nie rekrutacyjnie. Ja bardziej zadając to pytanie zastanawiałam się nad tym, zdobywamy wiedzę i doświadczenie, to jest to, co mówiłaś przed chwilą z czasem. Mając tą wiedzę i to doświadczenie, które masz teraz, jakbyś spotkał siebie sprzed 20 lat, to co byś powiedział? To trochę są też takie rady dla tych, którzy są na starcie. Ja też uważam, że jeszcze jestem na starcie, ale jak miałbym się cofnąć, odpowiem tak trochę na okrężnie, tak, żeby gdzieś to zawrzeć, to co chcę przekazać. Zawsze byłem uczony, żeby niczego w życiu nie żałować. Co się wydarzyło? To się wydarzyło, to jest część nas. Być może gdyby nie to nasze doświadczenie życiowe, to byśmy nie byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tak? Ty byś nie siedziała tam jako prowadząca, ja bym nie siedział tutaj, nie rozmawialibyśmy, tak? Wszystkie osoby, które spotkaliśmy na swoim życiu, ja przynajmniej tym osobom jestem wdzięczny za to, co nas spotkało, za te wspólne wspomnienia, zarówno te dobre, jak i te złe, no bo wiadomo, że te złe bardziej nas wykuwają. Także jestem wdzięczny im, tym wszystkim osobom, których spotkałem na swojej drodze. Z perspektywy czasu, teraz tak podsumowując, jest kilka rzeczy, kilka decyzji, które bym zmienił, ale taką jedną najważniejszą, to myślę, że na pewno zacząłbym dużo wcześniej dbać o to, o co dbam teraz. Ja uważam, że trochę za późno się za to wziąłem. Powody różne, nie będziemy tu w nie wnikać. Ale za to powiedz o co? Dbasz. No właśnie o ten samorozwój, o to, że jak siedzę w tym świecie, to się w tym rozwijam. Jak chcę coś poznawać, to się w tym specjalizuję. Że nic nie jest tak po łebkach, że nie jest tak na pół gwizdka, tylko jak w coś wchodzę, to faktycznie na pełnym gwizdku. No i tak jak mówię, że trochę rzeczy za późno zacząłem robić, dostrzegać i powinienem szybciej i to by na pewno większy efekt obecnie byłby. Tak myślę. Ale sam powiedziałeś, że jesteś na starcie, nie mogłeś wcześniej. Wiedzę można było zdobywać wcześniej, o tak powiem. Wiesz, to co, jak mi zapytałaś się o propos tego, co było największym wyzwaniem, tak, no to właśnie brak ten miejsca. Wiadomo, że na to się mnóstwo czynników składało, ale myślę, że gdybym wcześniej to miejsce zorganizował, na zasadzie poświęcił coś kosztem czegoś, to byłbym w innym obecnie miejscu. Bardziej zaawansowany, bardziej rozwinięty. No, to taka rzecz, którą... Znaczy, ja ci życzę, żebyś został jak najdłużej z tym głodem wiedzy, który masz i tą potrzebą rozwijania się. Ja zawsze sobie myślę, że jednak niektórych rzeczy nie mogliśmy szybciej i że musieliśmy zacząć je w tym konkretnym momencie, w którym je zaczynaliśmy. Aczkolwiek możemy się uczyć na radach innych i właśnie dziękuję ci za tę radę, którą teraz możesz podpowiedzieć innym, żeby mogli się na niej nauczyć. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Te meandry motoryzacji, ale też ta złożoność rzeczy, którymi się zajmujesz, ta potrzeba rozwijania wiedzy, no i ten wielki warsztat i ten projekt, nad którym pracujesz, ja przyznam szczerze, że z przyjemnością bym zobaczyła każdy etap i bym go śledziła. Obiecuję linki do wszystkich social mediów.
a ciebie tutaj zobowiązuję do tego, żeby na bieżąco uzupełniać i pokazywać prace, w których jesteś, momenty w procesie, które właśnie robisz, bo to jest ta najciekawsza rzecz. Ja wiem, że on wyjdzie super i że fajnie się będzie pochwalić tym efektem końcowym, ale z mojej perspektywy, ja w ogóle uwielbiam, wiesz, jak to jest zrobione. Był jeden z moich ulubionych programów. No właśnie, chciałem powiedzieć, był taki program. Tak, więc myślę, że z mojej perspektywy cały ten proces, pokazanie, podzielenie się nim, to jest rzecz, którą nie tylko ja z przyjemnością, myślę, że nasi słuchacze również będą śledzić. Także jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie, za wspólny spędzony czas. Materiał powstał we współpracy z Gdańskim Archipelagiem Kultury. GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.